Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto bananowe toffee. Podstawą naszego ciasta jest ciasto kruche i żeby je zrobić potrzebujemy 270 g mąki pszennej, 4 żółtek jaj, 170 g masła lub margaryny, 90 g cukru, 2 łyżek kakao i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy do środka 270 g mąki pszennej, 2 łyżki kakao, łyżeczkę proszku do pieczenia, 90 g cukru, dodajemy 4 żółtka jaj i 170 g masła lub margaryny, czyli wszystkie składniki potrzebne do zrobienia ciasta kruchego i wstępnie łączymy je siekając nożem. Ciasto kruche nie lubi ciepła, więc dlatego najpierw wykorzystujemy tą metodę. Żeby po chwili rękami już zagnieść ciasto. W miarę sprawnie proszę to zrobić. Zagniatamy, ono szybko zmienia konsystencję to ciasto. A na koniec formujemy jakiś kształt i zawijamy w folię spożywczą. I wsadzamy do lodówki na minimum 30 minut. Po tym czasie, kiedy ciasto się już schłodziło, szykujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 x 38 cm. Wkładamy do środka ciasto kruche i rękami będziemy rozkładać po całej powierzchni. Jeżeli Państwo znają inny sposób rozłożenia ciasta kruchego po spodzie, jak najbardziej można go użyć. Powoli, sukcesywnie ułożyliśmy cały blat. Wyrównujemy go ręką, można go też szklanką opruszoną mąką wyrównać całkiem. Byśmy nie chcieli, za to musimy go ponakłuwać widelcem, żeby powietrze podczas pieczenia nie wybrzuszyło nam ciasta. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół pieczemy przez 20 minut. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z piekarnika, zostawiamy do wystudzenia. Żeby później wyjąć je z foremki, a foremkę wyłożyć świeżym papierem do pieczenia i do środka z powrotem włożyć ciasto kruche i podstawę naszego ciasta odkładamy na bok do późniejszego składania ciasta. A teraz masa jogurtowa. Żeby zrobić masę jogurtową potrzebujemy 800 g jogurtu naturalnego, 2 serków homogenizowanych waniliowych, 1 puszki masy krówkowej kajmak, 2 łyżek cukru pudru, 4 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy 3 bananów i 1 czekolady mlecznej lub deserowej. Najpierw żelatyna. Do miseczki wsypujemy 4 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku i zostawiamy, żeby żelatyna napęczniała. Następnie mieszamy żelatynę aż do rozpuszczenia w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. Podczas studzenia proponuję również przemieszać od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. A teraz duża miska, do której dajemy 800 g jogurtu naturalnego, 2 serki homogenizowane waniliowe i 1 opakowanie masy krówkowej kajmak. Włączamy mikser i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy.
Próbujemy, czy masa jest wystarczająco słodka. Nam ona wydała się za mało słodka, wobec czego dodaliśmy 2 łyżki cukru pudru, które mieszamy z masą. Masa na chwilę na bok, żeby przygotować banany. Obieramy banany ze skórki i kroimy w kosteczkę. Nie robimy tego wcześniej, ponieważ banany po prostu nam ściemnieją. Banany pokrojone, wobec powyższego wracamy do miski z masą. Włączamy ponownie mikser, dodajemy wystudzoną już żelatynę. Powolutku, małym strumieniem dolewamy, mieszając. Pamiętajmy, że żelatyna osiada na bokach, na spodzie trzeba ją dokładnie wymieszać. Jeszcze parę ruchów, żeby wszystko naprawdę się dobrze połączyło i odkładamy mikser. Łyżką drewnianą będziemy już teraz mieszać całość masy z pokrojonymi bananami. Dorzucamy i mieszamy. Tu nie trzeba długo, chwileczka. Wracamy do foremki z włożonym do środka kruchym ciastem na spodzie. Na wierzch wylewamy naszą masę przygotowaną, rozkładamy po całości, wyrównujemy. Ostatnim elementem będzie starcie jednej czekolady mlecznej lub deserowej na wierzch. Czekoladę ścieramy obierakiem do warzyw i powstaje nam taka ładna warstwa czekolady startej na wierzchu. Takie ciasto wkładamy do lodówki na minimum kilka godzin, żeby masa dobrze stężała. A potem możemy już spokojnie spałaszować niejeden kawałek. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.